No ciężkie życie youtubera, to... Maciek nam przygotowuje kokoska dzisiaj do picia. Oj. Mamy jeszcze takie 3 do wypicia dzisiaj, bo się wynosimy z mieszkania, więc musimy je wszystkie dopić. Ale tyle jest wody w jednym kokosie. Dalej, za blisko. Półlitrowa. Idealmente. A w poprzednim było 1,5 szklanki chyba. Zdrówko. Ding, ding! Słodziutki. Pycha. Trzymaj. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień szycia. Jesteśmy u pani krawcowej i robimy przymiarki. Teraz wam pokażę, co tu się dzieje. Więc Iza właśnie rozmawia z panią, która szyje dla nas ubrania na miarę. Tak to wygląda. Pani ma tutaj taki mały zakład. Wszystko jest ustalane, zapisywane w notesiku. Tutaj pani ma swój mały zakładzik. Teraz krótka pauza. Pewnie jesteście ciekawi, ile nas to kosztowało. No więc za jedne długie spodnie, 2 pary krótkich spodenek, 4 koszule z krótkim rękawem i 2 topy zapłaciliśmy mniej niż 100 zł. I może dopasowanie to nie był nasz szczyt marzeń, ale te ubrania bardzo nam się przydały w dalszej podróży. Nagrywam. A teraz zabierzemy Was w miejsce, które nigdy nie powinno powstać. Jadąc na południe od Mirisy, na pewno rzuci Wam się w oczy ogromny budynek, który wygląda jak z horroru. To budujący się już od 8 lat hotel Ritz-Carlton, który pomimo faktu, że nie został jeszcze otwarty, ma już 100 opinii na Google i ocenę trochę poniżej 2 gwiazdek. Szczerze mówiąc, zupełnie się temu nie dziwimy. Podróżując chwilę po wyspie zauważycie, że zabudowa jest raczej niska, maksymalnie kilkupiętrowa. Warto wiedzieć, że to nie jest tak, że Sri Lanka nie zdaje sobie sprawy z potrzeby mądrego zarządzania tymi terenami. Istnieje taka instytucja jak Wydział Ochrony Wybrzeża, która przyznaje pozwolenia na budowę na podstawie ustawy o ochronie wybrzeża. Najwidoczniej ktoś tam stwierdził, że ten budynek wpisuje się w przyjętą strategię, pomimo faktu, że zdecydowanie odstaje w krajobrazie i jest widoczny z wielu kilometrów, nawet w głąb oceanu. W tej samej okolicy można znaleźć wiele ekskluzywnych hoteli, które są zbudowane bardzo blisko brzegu i mają bezpośredni dostęp do plaży, ale w swoim projekcie idealnie oddają sielskość i dzikość tego miejsca. Tak jak na przykład ten piękny hotel Three Gables Boutique Villa, który możecie zobaczyć na ekranie, niestety tylko ukradkiem nagrany z zewnątrz. Co za luksusy tutaj mamy? Mieliście kiedyś kawę w papierowym kubku na porcelanowym talerzyku? Jakim talerzyku? Porcelanowym. Okej. Nie? My dzisiaj pijemy. Port o poranku. Wybieramy się właśnie na... Polowanie na wieloryby. To źle brzmi. Nie będziemy na nie polować, będziemy tylko polować, żeby je oglądać.
Jeżeli myślicie, że rybactwo jest najważniejszym źródłem dochodów mieszkańców Mirisy, to pozwólcie, że wyprowadzę was z błędu. Główną atrakcją są tutaj wieloryby. Te największe zwierzęta świata zimą migrują na tropikalne wody, żeby wydać na świat młode i odchować je na tyle, aby nabrały warstwy tłuszczu pozwalającej na przetrwanie w arktycznych warunkach. Szlak tej wędrówki przebiega przez akweny okalające Mirisę, a najlepszy sezon do ich obserwacji to okres od grudnia do marca. Tak jak możecie zobaczyć, chętnych na obejrzenie wielorybów nie brakuje, więc jeżeli macie do dyspozycji taką przeładowaną wolną łajbę, a małą szybką łódkę, na którą może wejść do 6 osób, chyba nie muszę wam mówić, co polecamy. Tym bardziej, że ceny są mocno zbliżone. Nasz uśmiechnięty kapitan wraz ze swoim synem bardzo szybko dostrzegli pierwszą atrakcję, czyli delfiny. Ich było naprawdę sporo, a to dobry znak, bo jak są delfiny, to są też wieloryby. Co widziałeś? Ja widziałam ogon wieloryba, ale nikt mi nie wierzy. I nikt z tych wszystkich ludzi nie widział. Nikt nie widział wieloryba, ale Iza już widziała i zapowiada się dobrze. Tutaj w ogóle widzicie, jak oni się porozumieją między sobą. On jeszcze ma telefon w kieszeni, co chwilę dzwonią między sobą i każda łódka mówi każdej, gdzie jest wieloryb i po prostu wszyscy tam płyną. No my taką małą łódeczką zawsze jesteśmy pierwsi, więc na serio polecamy wam wziąć małą łódkę. Mieliśmy także okazję wejść z butami do sypialni żółwi, które akurat przedłużały gatunek. Ta się już wysypała. Ty, jest wieloryb, jest wieloryb. Baby, okay? No cóż, osoby, które myślą, że wieloryb efektownie wyskoczy nad powierzchnię wody, a następnie przez dłuższą chwilę będzie pozował do zdjęcia, będą raczej rozczarowane. Tak czy inaczej, pływanie z największymi zwierzętami na świecie było dla nas fascynujące, mimo że na łodzi spędziliśmy około 4 godzin i tylko kilka razy udało nam się zobaczyć wieloryba. Dla takich właśnie przypadków lepiej płynąć mniejszą łodzią, bo jak najszybciej uda wam się podpłynąć na bezpieczny dystans dla was i dla zwierzęcia, a link do strony naszego kapitana znajdziecie w opisie. Generalnie to jest bardzo śmieszne wejście na plażę, bo nie ma bezpośredniego wejścia z ulicy, więc trzeba przechodzić przez jakieś restauracje. Ale to jest taka piękna jedna, Jezus Maria. No i teraz po kamieniach na plażę. Opa!
A na koniec jeszcze szybki rzut oka na cenę paliwa na Sri Lance, które jest wykorzystywane nie tylko do przewozu ludzi, ale także i zwierząt. Dzięki, że zostaliście do końca. Zostawcie po sobie ślad w postaci polubienia albo komentarza. Zachęcamy również do subskrypcji, aby być na bieżąco. Do następnego tygodnia. Cześć!